Do hotelu DoubleTree by Hilton Wrocław mam stosunek bardzo sentymentalny. Po raz pierwszy przyjechałem tutaj w 2016 roku, 3 tygodnie po jego otwarciu. I wtedy już zakochałem się w pracujących tu ludziach i tych minimalistycznych wnętrzach. I od tej pory jestem regularnym gościem. Dziś zabieram tu Was, a powody mojego przyjazdu do Wrocławia są dwa. Pierwszym jest oczywiście stworzenie nowego odcinka hotelogii, a drugim jest bożonarodzeniowy jarmark świąteczny. W związku z tym Wy klikacie przycisk subskrybuj pod filmem, a ja zaczynam oprowadzanie. Zaczynamy słodkim akcentem. Ma 60 gramów, około 20 kawałków czekolady i cząstki orzecha włoskiego, a jego receptura jest owiana tajemnicą od 1986 roku, kiedy to zostało po raz pierwszy wypieczone. The Cookie, ciasteczko, czyli symbol gościnnego, domowego powitania w sieci DoubleTree by Hilton. Fajne rozpoczęcie. Pokój, w którym zostałem zakwaterowany, należy do kategorii Deluxe. Ma 33 m² i pomimo tego, że z założenia jest pokojem dwuosobowym, jak widzicie jest tutaj podwójne łóżko, to ma wystarczającą przestrzeń, aby wstawić tutaj dostawkę i tym samym zrobić z niego pokój trzyosobowy. Widok z okien wychodzi na miasto i bardzo ruchliwą ulicę, ale izolacja akustyczna okien jest tak świetna, że w środku nie słychać żadnego hałasu. W pokojach typu Deluxe goście oprócz dodatkowych metrów mogą znaleźć m.in. ekspres kapsułkowy, który nie jest standardowym wyposażeniem w pokojach podstawowych. Ja ze względu na swój wysoki status w programie lojalnościowym Hilton Honors dostałem jeszcze dostęp do Executive Lounge. Ale jest jeszcze jedna rzecz, którą chcę Wam pokazać. Bardzo się cieszę, że hotel DoubleTree by Hilton Wrocław wpisuje się w ekologiczne trendy i przeszedł z jednorazowych opakowań na zbiorcze pojemniki na kosmetyki. Brawo! Salonik hotelowy, czyli Executive Lounge, znajduje się na drugim piętrze i przez cały dzień oferuje gościom z niektórych pokoi dostęp do kawy, herbaty i napoi bezalkoholowych. O godzinie 18 dołącza się jeszcze do tego zestaw przekąsek i napoje alkoholowe. W związku z tym dla mnie jest to bardzo fajny starter przed jarmarkiem. Holly hanging across the door, neighbors singing tales of yore. It's so close, hardly can wait. DoubleTree by Hilton Wrocław ma świetną lokalizację, bo położony jest przy Parku Juliusza Słowackiego, czyli kilka kroków od Panoramy Racławickiej, kilka kroków od Muzeum Narodowego i kilka minut od wrocławskiego rynku. A rynek? Jak to rynek? Jest atrakcyjny przez cały rok, ale przed świętami nabiera takiego wyjątkowego kolorytu i wyjątkowej magii. W związku z tym czas jej doświadczyć. Waking up on Christmas Day.
Dzień dobry moi drodzy. Zaczynamy nowy dzień i zaczynamy go oczywiście od śniadania. Wiecie, że czasami pojawiają się komentarze, że w hotelach, które pokazujemy, praktycznie nie ma ludzi. Uwierzcie mi, że są i to całkiem sporo, ale ze względu na szacunek dla prywatności gości hotelowych staramy się pracować tak, aby ich po prostu nie pokazywać. I dlatego na przykład nagrywanie śniadania zaczynamy o 6:30, kiedy za oknem jeszcze ciemno. Ale jest to też dobra rada dla Was. Jeżeli chcecie uniknąć tłumów podczas posiłków, wybierajcie okienka, w których gości jest najmniej. No są to oczywiście najczęściej godziny poranne. W hotelu DoubleTree by Hilton Wrocław goście mają do dyspozycji bufet i stację live cooking. W weekendy i w święta dodatkowo mogą jeszcze liczyć na Prosecco. Goście mogą korzystać z basenu, Kandara Spa, a także niedużej hotelowej siłowni. Ponieważ pociąg z Wrocławia mam w godzinach popołudniowych, to postanowiłem nieco przedłużyć dobę hotelową. Pamiętajmy, że takie przedłużenie pobytu o godzinę lub dwie najczęściej jest bezpłatne. No, co innego, jeżeli planujemy zostać dodatkowo godziny kilka. Ja pozostały czas wykorzystam na odwiedzenie restauracji OWO. Koniec wizyty w hotelu, koniec odcinka i koniec jarmarku. No, przynajmniej dla mnie. Wy pamiętajcie, że jarmark możecie odwiedzić zawsze przed świętami, a hotel DoubleTree by Hilton Wrocław codziennie, bez względu na porę roku.